przeżyliśmy ze względu na to, że Niemcy nie zbombardowali budynków przyległych do kościoła ewangelickiego. A tak to wkoło wszystko, proszę panią, było spalone, zniszczone, zbombardowane. To, co przeżyłem, ten ogień, te pożary, te wybuchy i ten strach, że my uciekamy, a następne samoloty nadlatują i znów bombardują, to było, wie pani, to człowiek cały chodził. Pierwszego września, jak wybuchła wojna, ojciec się obudził, mama, ja na końcu, bo to człowiek zimno, trochę jeszcze już było dość chłodno, to człowiek się trochę przykrył, no więc dobrze się spało, jak to się mówi. No ale wybuchy takie, że nie wiadomo, co się dzieje, no bo to przecież noc jeszcze 4:40, no to by się jeszcze wszyscy spali, a tu naraz wybuchy jedna po drugim. Po drugiej stronie w tak zwanej ulicy, to jest uliczka wąska, naprzeciwko budynek padła bomba, naprzeciwko naszego budynku. Wstrząs, hałas, wszyscy wystraszeni, nie wiadomo, co się dzieje. Ojciec wyskoczył na podwórko, bo z okna bał się zaglądać, bo mówi, może ktoś będzie strzelał, może coś, może jak. No i prędko wrócił do mieszkania, miasto się pali. Całe centrum było w ogniu. Nie było się na co oglądać. Musieliśmy szybko decydować się, że uciekamy z tego miasta, bo tutaj nie idzie dalej już wytrzymać. No tak się złożyło, że właściciel tego budynku, w którym mieszkaliśmy, miał samochód, dekawkę niemiecką, tak zwany, który mu ciężko odpalał. Trzeba było z popychu. No ten przyleciał do ojca, żeby pomógł, żeby popchnąć ten samochód, bo oni chcą uciekać tym samochodem. No na szczęście, że jeszcze jakoś tam ktoś się znalazł, że ten samochód popchnęli, odpalił ten samochód i pan Tokarek, czyli właściciel tego budynku, w którym mieszkaliśmy, odjechał wraz z żoną. Dzieci nie mieli, więc w dwójkę pojechali tym samochodem. Zresztą to był samochód dwuosobowy, także to na więcej osób nie było miejsca. No po tym, jak ojciec wrócił do domu, no to mówi, szybko się ubieramy, uciekamy, bo nie ma innego wyjścia. No ale tutaj były 3 fazy takie nalotu z tych samolotów niemieckich. Wyrzucili bomby, odlatywali. Przychodziła nowa eskadra, bombardowała dalej. Także miasto się paliło. No myśmy, jak ojciec ten samochód z panem Tokarkiem odpalali, to nam to się przedłużyła ucieczka, bo w tym czasie była przerwa, on tym samochodem mógł odjechać, nie? Ale to jedna faza już odlatywała, druga faza nadlatywała. Myśmy musieli czekać, aż druga faza minie. Doczekaliśmy, uciekliśmy do piwnicy i siedzieliśmy w piwnicy. Tak długo, jak długo tylko bombardowali, jak tylko można było jakąś chwilę wykorzystać, dlatego że wszystko płonęło całe miasto. Ojciec, nie wypuszczano mnie, żebym wyszedł na podwórko, tylko ojciec wszystko opowiadał. W końcu żeśmy się zdecydowali, że nie ma innego wyjścia, my też musimy uciekać. Ojciec wziął wózek taki na 2 kołach drewnianych, no żeby jakoś tam pierzynę, coś tam jeszcze z domu, jeszcze no coś zabrać i dopiero uciekać, no bo tak trzymając to nie dało się iść, bo ulice były zasypane kamieniami, ze zburzonych kamieni, trzeba było to wózek w niektórych miejscach przenosić. A krzyk, hałas ludzi rannych robił swoje, także te wrażenie jakie było, to było straszne do przeżycia, bo to ranny siedzi, czy leży, czy już leżą ludzie nieżywi, martwi leżą. Nawet ojciec nie widząc, bo ziemią był przysypany, jakiś trup przejechał przez tego trupa. No nieprzyjemny, no ale no co, no nie ma czasu, trzeba uciekać dalej. Dochodząc do ulicy Reformackiej, spotkaliśmy najwięcej krzyczącą niewiastę, kobietę. Nie wiem, czy to była Żydówka, czy to była Polka. Tu miała rozerwane tak. Od ramienia pierś całą, tu wie pani, rozerwaną tego i krzyczała, że ratujcie, ratujcie, ratujcie i strasznie płakała, na cały głos, proszę pani. To było bardzo przerażające, jej głos, wie pani, taki zdrowy głos taki miała.
I tak krzyczała na całe gardło, jak tylko mogła. No zresztą nie dziwię się jej, jak ona tu miała rozerwane, proszę pani, piersi i tu rany gdzieś tylko w ten sposób. I tak dojechaliśmy do ulicy Reformackiej. Na ulicy Reformackiej byśmy mieszkali. Ten budynek, w którym tam mieszkaliśmy, został połowicznie zniszczony. Połowicznie, bo to był długi budynek, korytarz przez cały budynek, przejście z ulicy nawet w podwórko. Także rozsypała się jedna połowa budynku, a tam, gdzie mieszkaliśmy, została niezasypana. Ludzie, jak robili sobie żeby gaz się nie przedostał, w piwnicy okna były zasypane ziemią, przykryte płytami chodnikowymi i tam niestety ludzi nie można było ratować, a tam ludzie uciekli do tych piwnic. I z tego powodu, że nie było ratunku, wyjście było zasypane, bo ten korytarz, gdzie runął razem z inną połową budynku, zasypał schody do piwnicy. Jak gruzem zasypany, tak nie było wyjścia. Nie było wyjścia, bo w tych oknach jeszcze były takie pręty wmurowane, żeby tam złodzieje ewentualnie nie wchodzili czy coś. Także no trudno byłoby wycisnąć się po prostu z tego okna, ale zasypane, więc ludzie tego nie próbowali chyba nawet. No i widzieliśmy, że tam już stoją księża z kościoła reformator tak zwanych i proszę panią, oni dyskutują, nadsłuchiwali, czy ktoś tam jeszcze daje jakiś głos z tej piwnicy, czy nie, czy tam są żywi ludzie, czy ich nie ma. Okazało się, proszę panią, że niestety ludzie się podusili z powodu braku tlenu. W jednym pomieszczeniu było kilka osób, więc to na długo tego powietrza nie wystarczyło. Nawet tato poleciał też tam pod to okno, bo myśmy tam mieszkali w tym budynku właśnie. Dlatego było takie zainteresowanie. Ale księża mówił, proszę pana, pan tu nic nie zrobi, oni już nie żyją, ci ludzie, bo w ogóle trochę było odkopane, mówi, ci księża tam rozgarnęli gdzieś ziemi trochę. Oni nie żyją, bo się nikt nie odzywał. Oni tam krzykali, gwizdali, co tylko, żeby tam ktoś się odezwał. Niestety, ludzie udusili się tam niestety w tym. Także myśmy mieli szczęście, przeprowadzając się z tamtego budynku, tutaj na ulicę Ewangelicką, a tutaj Niemcy nie bombardowali ze względu na Kościół ewangelicki. No więc te budynki, które przylegają albo znajdują się w najbliższej odległości od kościoła ewangelickiego, nie były zbombardowane. A myśmy właśnie mieszkali w pierwszym budynku przyległym do cmentarza kościelnego, tego placu kościelnego. Nie było wyjścia, jeżeli nie żyją ci ludzie, ci księża nam powiedzieli, no to wózek i dalej w dalszym ciągu uciekaliśmy na wioskę. Dobrze, że babcia tam mieszkała, to jest, tutaj było Niedzielsko tak zwane, teraz jest Wieluń, ulica Rymarkiewicz. Konie były, zaprzęgli konie do wozu, no i tym wozem uciekaliśmy, no bo nie było innego wyjścia. Było trzech mężczyzn, to znaczy tato, i dwoje dwójków, no i to ciocia jedna, no i babcia. Cała rodzina, która była, to ludzie, mężczyźni szli pieszo, kobiety na zmianę siadały na tą furmankę, no a nasz wózek na szczęście został przypięty do wozu, na którym żeśmy tutaj jechali przez zniszczony Wieluń. To był nawet wózek gospodarza tego domu, ale nam użyczył, powiedział, jak chcecie, możecie go wziąć. No i na tym wózku to miałem dobrze, bo jak mi się zmęczyłem idąc, to mi na ten wózek posadzono i za wozem ten wózek był ciągnięty. Także miałem na tyle wygodę, że jak się zmęczyłem, to mogłem sobie na ten wózek wejść. Tak uciekaliśmy, proszę panią, do samego późnego wieczora. Uciekliśmy za Widawę pod Łask, ale to jeszcze od Łasku było dość daleko, nie pamiętam tej nazwy tej wioski. No i trzeba było stanąć, bo już się robiło ciemno, no więc po ciemku w nocy nie będziemy uciekali. No ludzie nas przyjęli, pozwolili nam nocować w stodole. Rano, gdzieś godzina 6, Niemcy już są. Już mężczyzn w kubkę zbierają. Myśmy się bali, że rozstrzelają, nic tam specjalnego nie.
nie było takiego zagrożenia, tylko sprawdzili, czy nie ma żołnierzy, czy nie ma wojska i tak dalej. I pytają się, skąd jesteśmy. Mówimy, że z Wielunia. Skąd? Tu żeście zdążyli uciec, powiadam, to przecież ludzie, taki szmat drogi. Niemcy mówią tak, to wracajcie do domu, bo dalej się nie ma co pchać, powiadam, bo będziecie z frontem szli i będziecie mieli kłopoty jeszcze. To niespecjalnie się z nami tam obchodzili za grzecznie, ale gdzieś nerwowo tego to nie. Sami wracajcie do domu, skąd żeście wyjechali. No, my żeśmy tak zrobili, jak oni powiedzieli. Zawrócili, konie zaprzęgli do wozu i z powrotem tułaczka tamtąd do miasta, do Niedzielska konkretnie, czyli na ulicę Remarkiewicz w tej chwili. Po przyjeździe wchodzimy do miasta poznać nie idzie, proszę panią. Gruzy tylko, szczyty. Jeszcze niektóre budynki płoną, dopalają się, że tak powiem, bo to były bomby rzucane i zapalające, i burzące. To były wszystko takie, a jak żeśmy uciekali w ogóle tu z tej ulicy, to przecież nie mogliśmy uciekać tam, gdzie żeśmy chcieli. Do rynku płomienie takie. Z jednej i z drugiej strony paliły się budynki. Te płomienie tak się tutaj spotykały na środku ulicy i szły w górę. Wysoki płomień, gdzieś, ja wiem, na jakieś 2 piętra. No bo to wszystko suche, budynki, a te dachy to były z drzewa i kryte papą. No to wszystko palne. Myśmy do swojego mieszkania przyszli, no drzwi pootwierane, zamki powyrywane, no bo ci ludzie, którzy jeszcze ewentualnie wracali, swoje mieli zniszczone tam mieszkania i tak dalej, no to szukali jakiegoś pomieszczenia, to jak były drzwi zamknięte, no to wyrywali nawet. Mieli zniszczone ubrania i inne rzeczy, no to też każdy chciał się jakoś ubrać, żeby w podartym nie chodzić. Także, proszę panią, no, przeszukane było nasze mieszkanie, no ale to nikt nie może mieć pretensji, bo jak ktoś potrzebował więcej aniżeli my, jak wróciliśmy cali i zdrowi, no to żeśmy zagospodarowali. Niedługo mieszkaliśmy, jak Niemcy weszli, bo Niemcy weszli i od razu gdzieś po miesiącu, może 1,5, powiedzieli nam, że mamy się wynosić z tego mieszkania, bo tu Niemcy będą mieszkali. No i mówimy, no ale gdzie my pójdziemy i tak dalej. No to nam pokazali facjatki takie były przy ulicy Narutowicza. Dano nam 1 dzień na przeprowadzkę i sprawa załatwiona. No więc żeśmy się przeprowadzili tam i tam mieszkaliśmy całą okupację.